Niedaleko mnie w Brisbane jest dom na wzgórzu, który ostatnio został podniesiony. Nie odnowiony, nie przemalowany, tylko dosłownie podniesiony do góry. Cały dom. I to dało mi do myślenia, bo zawsze gdy widziałem te wysoko zawieszone Queenslandery, miałem na to jedną odpowiedź. Powodzie. Brisbane położone jest nad rzeką w klimacie subtropikalnym. Ulewne deszcze nie są rzadkością. Jestem w Fairfield właśnie, to jest teren zalewowy tutaj, więc jest sporo takich bardzo wysokich okazów. Dosyć wysoki. Tylko że ten dom już stał na górce. Więc dom wcześniej był niżej, jak ktoś się zdecydował go podnieść. Gdyby woda dotarła do tego poziomu, połowa Brisbane byłaby głęboko pod wodą. Więc jaki jest faktyczny powód? Queenslander to klasyczny dom z tej części Australii. Drewniany, lekki, często z dużą otwartą przestrzenią dookoła, z blaszanym dachem i tą charakterystyczną przestrzenią pod spodem. Dół jest niezagospodarowany. Jeszcze. Zdaje się, że ten jest jeszcze niezamieszkały, więc sobie pozwolę go trochę bardziej w detalu ograć. Czasem jest tylko trochę podniesiony i zabudowany, a czasem wygląda jakby ktoś postawił normalny dom na szczudłach. Tutaj mamy dom jakby całkowicie zabudowany z zewnątrz, nie wygląda jak podniesiony, ale konstrukcja jest taka sama. W Brisbane widać je wszędzie, w starszych dzielnicach, przy bocznych ulicach, między nowszymi blokami, czasem wyremontowane w wysokim standardzie, czasem w formie ledwo stojącej zdezelowanej drewnianej chaty. I przez długi czas miałem na to proste wyjaśnienie. Powodzie. Brisbane ma z powodziami długą i dość bezpośrednią relację. To nie jest taka abstrakcyjna rzecz, która zdarzyła się raz 100 lat temu. W centrum miasta jest Waterline Park, gdzie można zobaczyć oznaczenie poziomu wody z największych powodzi minionych lat. No taki słup, jak widać, który pokazuje, dokąd sięgała woda w powodzi 2011, 1974, 1893 i 1841. Więc gdy widziałem dom wyniesiony wysoko nad ziemią, wszystko mi się zgadzało. Woda przychodzi, dom zostaje wyżej, woda nie wdziera się przez próg. Bardzo logiczne. Trochę niepokojące, ale logiczne. Tylko potem zauważyłem ten dom niedaleko mnie, na wzgórzu. On już jest bezpiecznie wysoko. I ktoś mimo wszystko wynajął wyspecjalizowaną w tym firmę i podniósł go jeszcze bardziej. Queenslander to dom zaprojektowany pod tutejszy klimat, a klimat w Brisbane bywa dość konkretny. Gorąco, wilgotno, powietrze stoi. Zanim klimatyzacja stała się czymś normalnym, dom musiał sam jakoś walczyć z upałem. Dlatego Queenslandery są lekkie, drewniane, z dużymi dachami, werandami i cieniem. Dużo rzeczy w takim domu jest po to, żeby powietrze mogło się ruszać, żeby nie siedzieć w zamkniętym pudełku, które przez cały dzień nagrzewa się jak samochód zostawiony na słońcu. Tutaj grejpfruty, wydaje mi się. And Ale lemon. bomby duże. And lemon? Yeah. I think lemon and grapefruit. Ta przestrzeń pod spodem też zaczyna wtedy mieć sens. Nie tylko jako miejsce, przez które w razie powodzi może przepłynąć woda, ale też jako sposób na odizolowanie domu od rozgrzanej i wilgotnej ziemi. Powietrze może przechodzić pod podłogą, dom szybciej schnie i jest trochę więcej przewiewu. Ale jest jeszcze jeden ciekawy, trochę historyczny wątek. Kiedyś ludzie naprawdę bali się tego, co może iść z ziemi. Zanim medycyna dobrze zrozumiała bakterie i wirusy, popularna była teoria miazmatów, czyli przekonanie, że choroby biorą się z takiego złego powietrza, z wilgoci, bagien, gnicia, brudu i wszystkiego, co unosi się z dołu. Kolejnym powodem są termity i to już nie jest historyczna ciekawostka, tylko bardziej konkretna australijska rzeczywistość. Łatwiej zapanować nad inwazją tych insektów, wznosząc dom na słupach, nawet jeśli same słupy w przeszłości były drewniane. By the way, didn't we check this one? I think when we were looking for a place, we went in here. Oh, I did. You didn't, but I did. I don't remember. Yeah, it was shitty. Nie jest całkowicie... To nie jest tylko betonowy słup, tylko głównie są drewniana konstrukcja. No tutaj dobry przykład właśnie takiego wyniesienia i jesteśmy zdecydowanie na górce, więc
no tutaj nie można mówić o tym, że to jest ochrona przed powodzią. Jak szukaliśmy mieszkania na wynajem, to pamiętam, że oglądałem to mieszkanie gdzieś tutaj, ale było takie no nie w najlepszym stanie, więc się nie zdecydowaliśmy. Ale to jest właśnie taka standardowa konstrukcja. Widać te kapturki też. Takie metalowe kapturki. To ochrona przed termitami właśnie. See those metal cups there? Yeah, so that's for the termites protection. Starsze Queenslandery często stały na drewnianych słupach i te słupy też się starzeją, gniją, osiadają, są atakowane przez termity. Dlatego wiele domów przechodzi coś, co tutaj nazywa się restumping, czyli wymianę tych podpór. Więc to jest przykład takiego domu, który stoi na palach, ale oprócz tego myślałem, że jest wsparty takim betonową konstrukcją, ale pale tutaj dalej są. Czasem drewniane słupy zastępuje się betonowymi, częściej stalowymi. Chociaż tutaj nawet jakiś metalowy wspornik jest, prawdopodobnie wymieniona belka, która spróchniała. Dom nadal wygląda podobnie, ale pod spodem widać już bardziej współczesną wersję tej samej idei. Kiedy dom stoi na słupach, można pod niego zajrzeć, można sprawdzić, co się dzieje z konstrukcją, można zobaczyć ślady termitów, wilgoci, uszkodzeń, można wymienić podpory. Jeden z bardziej absurdalnych widoków w Queensland. Dom jadący na ciężarówce. Cały dom. Nie meble z domu, nie ściany z rozbiórki, dom. Jedzie sobie ulicą. Choć zazwyczaj domy transportowane są późną nocą. W Polsce dom, który się rusza, oznacza raczej katastrofę budowlaną. Tutaj dom może po prostu zmienić adres. I choć dalej jest to karkołomne przedsięwzięcie, sam fakt, że jest to możliwe, dużo mówi o tej architekturze. To jest naturalna konsekwencja tego, że dom jest drewniany, stosunkowo lekki i nie jest jedną wielką bryłą betonu przyklejoną do ziemi. Queenslander jest bardziej elastyczny, można go podnieść, można go przestawić, można go uratować z jednej działki i przenieść na inną, można mu wymienić podpory. Do tego Brisbane nie jest płaskie. To miasto ma dużo wzgórz, spadków i działek, które nie wyglądają tak, jakby ktoś projektował je linijką. Czasem ulica idzie w górę, potem nagle w dół, potem jeszcze trochę w bok. Na takim terenie dom na słupach ma praktyczny sens. Nie zawsze trzeba wyrównywać całą działkę, robić ogromne prace ziemne i walczyć z każdym centymetrem nachylenia. Można postawić dom tak, żeby podłoga była równa, nawet jeśli ziemia pod spodem nie jest. Dlatego czasem z jednej strony dom wygląda prawie normalnie, a z drugiej nagle okazuje się, że stoi wysoko nad ziemią. No i zostaje ta wolna przestrzeń pod domem. Widać auto zaparkowane pod domem. Czasem jest tam parking, czasem pralnia, czasem warsztat, czasem miejsce na rowery, narzędzia, deski surfingowe, stare meble i wszystkie rzeczy, które nie są wystarczająco potrzebne, żeby trzymać je w domu, ale z jakiegoś powodu zbyt ważne, żeby je wyrzucić. I tu wracam do tego domu niedaleko mnie, tego na wzgórzu, bo jeśli patrzeć tylko przez powodzie, to jego podnoszenie nie ma większego sensu. On już był wysoko. Dzisiaj Queenslandery podnosi się nie tylko po to, żeby uciec przed wodą. Często podnosi się po to, żeby zrobić pod nimi więcej domu. Garaż, dodatkowe pokoje, łazienka, biuro, czasem osobne mieszkanie na wynajem. Ten dom nie był podnoszony dlatego, że stoi w złym miejscu. On był podnoszony dlatego, że stoi w dobrym miejscu, bo działka ma wartość, stary dom ma wartość, a miejsce pod nim też może mieć wartość, jeśli tylko uda się je zmienić w coś użytkowego. I od tego momentu te wysokie słupy zaczęły wyglądać dla mnie inaczej. Nie tylko jak ochrona przed powodzią, upałem, wilgocią czy termitami, bardziej jak zapowiedź, widmo zmian. Na początku Queenslander wyglądał dla mnie trochę tymczasowo, jakby ktoś zbudował dom, ale nie dokończył projektu. Teraz, gdy widzę tutaj zwykły murowany dom, taki bardziej normalny z europejskiego punktu widzenia, to on zaczyna wyglądać obco. Jakby ktoś przywiózł kawałek innego klimatu i postawił go w miejscu, które nie jest do niego przystosowane. Oczywiście nie chodzi o to, że każdy Queenslander jest piękny i romantyczny. Niektóre wyglądają jakby trzymały się razem bardziej z przyzwyczajenia niż inżynierii. Niektóre są tak odnowione, że bardziej przypominają folder kredytu hipotecznego niż dom, a niektóre pewnie są po prostu drogie, niewygodne i pełne rzeczy, które skrzypią w nocy bez żadnego powodu. Ale jest w nich coś, co trudno zastąpić. Nie dlatego, że są idealne, tylko dlatego, że są z tego klimatu, z tych wzgórz, z tej wilgoci, z tej historii powodzi,
Z tego australijskiego przekonania, że pod domem zawsze można jeszcze coś zmieścić. I chyba o to chodzi z mieszkaniem w innym miejscu. Najpierw wszystko wygląda dziwnie, potem zaczyna mieć sens, a na końcu dziwne robi się to, co kiedyś wydawało się normalne.